W dzisiejszym filmie przedstawię wam zabytek odnaleziony na Ukrainie przez lokalnego detektorystę. Jest to damski naszyjnik, na którym widnieje symbol ośmioramiennego kołowrotu. Kulisy odkrycia oraz dalsze losy zabytku jednak nie potoczyły się tak jak powinny. Wartość materialna okazała się dla odkrywcy bardziej cenniejsza niż wartość historyczna. Także nie będę już przedłużał i przechodzimy do filmu. W marcu 2015 roku w okolicy Nowogrodu Wołyńskiego w obwodzie żytomierskim na Ukrainie został odkryty przez lokalnego detektorystę skarb słowiański, składający się ze srebrnych ozdób związanych z kulturą romańsko-borszewską, czyli słowiańską. Był to najprawdopodobniej depozyt złożony z damskiej biżuterii, który został ukryty w ziemi ponad 1000 lat temu. Kobieta, do której należała ukryta biżuteria, na pewno musiała pochodzić z zamożnych elit społecznych. Ukryty skarb składał się m.in. z bransolet, paciorków, zawieszek, wisiorków, kabłączka, krzyży pektoralnych, sprzączek do pasa, ale najciekawszym zabytkiem wśród wszystkich znalezionych artefaktów to damski naszyjnik, na którym widniał ośmioramienny symbol kołowrotu. Artefakt jednak nie został zweryfikowany przez archeologów, ponieważ został sprzedany na aukcji wraz z resztą zabytków i trafił gdzieś do prywatnej kolekcji. Detektorysta, który wykopał skarb, wiedział doskonale, z czym ma do czynienia, lecz nie zgłosił tego znaleziska, co jest typowym zachowaniem wśród poszukiwaczy na terenach Ukrainy. Wiedział na pewno, że sam naszyjnik jest wyjątkowym znaleziskiem i aby zagłębić dokładną wiedzę, z czym ma do czynienia, pokazał znalezisko na jednym z forum o nazwie Domongol. Aby zweryfikować symbole, kontaktował się nawet ze specjalistami od symboli i od pisma runicznego. Po otrzymaniu wyczerpujących odpowiedzi postanowił sprzedać cały skarb wraz z naszyjnikiem na aukcji, która znana jest z handlu zabytkami nielegalnie odkrywanych na terenie Ukrainy. Z informacji podanych na blogu MD Arena sam naszyjnik został sprzedany za sumę $2747. Przyjrzyjmy się zatem bliżej temu zabytkowi. Wzór naszyjnika jest typowy dla kultury romańsko-borszewskiej. Główny czas istnienia kultury to VII-X wiek, ale na niektórych terytoriach datuje się do początku XI wieku. Dla tej kultury w okresie od IX do X wieku typowy jest zestaw biżuterii składający się m.in. z naszyjników ze spłaszczonymi końcami. Ze względu, że w depozycie zostały odkryte krzyże pektoralne, które na terenach Rusi pojawiły się gdzieś od XI wieku, to srebrny naszyjnik o wadze 195 gramów można datować na przełom X-XI wieku. Na prawej przedniej stronie naszyjnika znajduje się symbol ośmioramiennego kołowrotu, który dziś jest najbardziej znanym i najpowszechniejszym symbolem słowiańskim, choć najstarszy przykład pochodzi z terenów starożytnej Grecji, który znajduje się m.in. na podobiznie greckiej bogini Artemidy, datowanej na około 900 rok przed naszą erą, to na terenach Słowiańszczyzny symbol występuje sporadycznie na zabytkach odkrytych przez archeologów. Znamy tylko kilka takich przypadków, m.in. na fragmentach ceramiki z Giecza, ale symbol w takiej postaci jak na tym naszyjniku jest jedynym znaleziskiem w historii. Jest to symbol związany z kultem solarnym i jest jednym z wariantów swastyki, która jest znana od czasów starożytnych w większości kultur na całym świecie. Mówi się, że kołowrót symbolizuje słońce i że jest atrybutem słowiańskiego boga Swaroga. Skojarzenia nie są tu przypadkowe, ponieważ swastyka symbolizowała właśnie słońce i kult solarny. Obok ośmioramiennego kołowrotu widać nieudolnie wyryty symbol. Być może coś związanego z kontynuacją rodu, więc znaki mogły być osobiste. Być może mogą być to runy, a dokładnie bint runy, czyli odmiana skryptów runicznych powstałych z połączenia ze sobą kilku run. Jak wspominałem wcześniej, detektorysta kontaktował się z osobami zajmującymi się pismem runicznym i z informacji, które otrzymał, bint runa może składać się z runy Rajdo i z runy Kenas. Ze względu, że naszyjnik pochodzi z terenów Rusi Kijowskiej, jak i ze względu na bardzo bliskie kontakty Rusów z ludami ze Skandynawii, istnieje prawdopodobieństwo, że symbol mógł składać się z wyrytych run, które mogły służyć jako amulet. Na lewej przedniej stronie końce obręczy zdobione są w stylu liniowo-geometrycznym znanym z materiałów morawskich. Obok przedstawiony jest symbol, który może przedstawiać nam runę Dagas.
Kompozycje runiczne kojarzą nam się z magią, więc naszyjnik mógłby być wtedy amuletem. Ale czy symbole mogą przedstawiać runy? Ciężko to stwierdzić, więc takiej weryfikacji powinny dokonać osoby zajmujące się dziedziną symboliki słowiańskiej, jak i specjaliści od pisma runicznego. Na rewersie naszyjnika znajduje się święty sekretny ornament w idei astronomicznego kultu solarnego. Interesujące jest to, że symbol solarny podzielony jest na sektory, co może wskazywać na podtekst kalendarza. Strona aukcyjna, na której został sprzedany naszyjnik, nazywa się Violity. Strona jest znana z notorycznego handlu zabytkami z obszaru Ukrainy nie tylko detektorystom, ale i kolekcjonerom, jak i handlarzom zabytkami. Z racji tego, że co roku organizowana jest policyjna operacja pod kryptonimem Pandora, organizowana przez Interpol i Europol, to sądzę, że nie byłoby problemem dla policji odnalezienie detektorysty, jak i kupca, który nabył naszyjnik z ośmioramiennym symbolem kołowrotu. Ślady transakcji na pewno zachowały się w historii sprzedaży. Detektorystę, który odkrył naszyjnik i sprzedał go na aukcji wraz z resztą skarbu, można także odszukać nawet po jego IP. Są po nim ślady nie tylko na stronie aukcyjnej, ale i na kilku innych stronach, na których dopytywał się o szczegóły zabytku, który wykopał. Naszyjnik nie powinien trafić do prywatnej kolekcji, lecz do weryfikacji archeologicznej, a następnie gdzieś do muzeum. Wartość materialna jest tu mało istotna, ponieważ zabytek jest bardzo cenny pod kątem historii Słowian i takiego znaleziska w życiu może już nie być. Tego typu odkrycie jest potwierdzeniem słowiańskiego symbolu w postaci ośmioramiennego kołowrotu, który odkrywany jest sporadycznie i należy do rzadkości, a zwłaszcza w takiej postaci jak ten na odkrytym naszyjniku, który jest jedynym takim odkryciem, którego znamy. Wiele podobnych skarbów do odkrytego na Ukrainie depozytu w okolicach Nowogrodu Wołyńskiego zostało odkrytych także w Polsce, m.in. na terenach dawnych grodów czerwieńskich. Są one świadectwem tworzenia się pogranicza Polski i Rusi. I takie arcydzieła średniowiecznej sztuki jubilerskiej Słowian możemy podziwiać dziś w muzeach, ponieważ takie odkrycia zostały zgłoszone i należą do dziedzictwa narodowego, więc każdy z nas może przyjść do muzeum i je dziś podziwiać. Mentalność polskich poszukiwaczy znacznie różni się od ukraińskich sąsiadów, notorycznie wykopujących zabytki na polach i w lasach, które później trafiają na czarny rynek. Skala tego procederu jest przerażająca. Przykładowo, ilość wykopywanych tzw. zawieszek w postaci toporków Peruna jest kilkanaście razy większa niż obecna ilość znanych nam toporków odkrytych przez archeologów. Tak, nie kilka, tylko kilkanaście. Z racji tego, że systematycznie śledzę ten proceder na Ukrainie, to ja sam znam ponad 100 przypadków odkryć tego amuletu u naszych sąsiadów. Już nie chcę wspominać o scytyjskich skarbach wykopywanych na Ukrainie, które są bardzo powszechne na aukcjach, czy też o notorycznym rozkopywaniu kurhanów, jak i średniowiecznych cmentarzysk. Dla ukraińskich poszukiwaczy nie liczy się wartość historyczna, tylko materialna. Na forach najczęstsze pytania, jakie padają, to ile to jest warte, a następnie dopiero co to jest za zabytek. Można wręcz powiedzieć, że bezpowrotnie tracimy kontekst odkryć, jak i historię naszych przodków. Zabytki te trafiają najczęściej na aukcje takie jak Violity, a następnie do prywatnych kolekcji na całym świecie. Ostatnio nawet widziałem zabytki z terenów Ukrainy na amerykańskiej aukcji, gdzie są sprzedawane za kilkukrotnie większe sumy. I tym smutnym wątkiem kończę ten film, ale mam nadzieję, że i tak Ci się spodobał, więc nie zapomnij zostawić łapki w górę pod filmem. Jak naszły Cię jakieś refleksje z tym tematem, albo słyszałeś coś o podobnych sytuacjach, to podziel się z tym z nami w komentarzach. A jak chcecie, abym robił Wam tego typu filmy i pokazywał Wam na bieżąco, co jest odkrywane na terenie Ukrainy, to także dajcie znać. Przy okazji zachęcam do subskrypcji kanału wraz z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco z filmami.